Witajcie, no to po BMW X4 M Competition ponownie SUV, ponownie taki SUV-owaty klimat. Ojejku, z BMW była to naprawdę gruba próba autostradowa, ale to był taki performance'owy SUV. Tutaj mamy świetną brykę, na co dzień po prostu ekonomiczną, taką rozsądną. Kurczę, kulturka. Volvo XC60 drugiej generacji, rocznik 2018, końcówka. Maszyna ta została mi udostępniona przez Autokomfort spod Szczecina, z Morzyczyna. Link do Autokomfort oraz do oferty z tym samochodem macie w opisie filmu. Jest to R-Design z czterocylindrowym silnikiem diesla pod maską. D4, znaczy w sumie czterocylindrowym. Jeśli mowa o XC60 tej generacji, no to przecież pod maską znajdziemy tylko czterocylindrowe jednostki, ale naprawdę różne. Wszystkie turbo doładowane, czterocylindrowe benzynki, dieselki. Są też hybrydy typu plug-in. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz później skoczymy na próbę autostradową. R-Design, czyli taki wolwowski M-pakiecik. Wiele elementów tutaj z zewnątrz zostało zmienionych w R-Design. No zderzak przedni, zobaczcie. Groźnie ten samochód wygląda, chociaż jest to taki w zasadzie, no nie wiem, to ten wóz i tak powinien być szybszy od takiej T8 Polestar poliftowej, bo jest to przedlift. O czym jeszcze tutaj warto wspomnieć, silników diesla aktualnie już nie spotkamy w ofercie Volvo, przynajmniej jeśli chodzi o XC60. Nie wiem jak o inne modele, a chyba też nie. Mamy silnik diesla pod maską, bardzo ekonomiczny, mało pali ten samochód. Szczególnie gdy wybierzemy się na trasę, no bo taki kawał suwa z benzynową dwulitrówką, no to potrafi już przy wyższej prędkości trochę wciągnąć. Tutaj jest rozsądnie. Auto wygląda naprawdę zgrabnie, no szczególnie właśnie w pakiecie R-Design, ale nawet standardowe XC60 wyglądają korzystnie. Jakoś też tak od razu widać, że jest to Volvo. Czy to spojrzymy z boku, czy z tyłu, czy z przodu. No z tyłu no to widzimy już te charakterystyczne wolwowskie lampy. Proszę bardzo, dupka. Końcówki wydechów są półfejkowe, bo ta chromowana końcówka jest elementem zderzaka. No i widzicie tutaj tłumik tam z tyłu. Tak jest po obu stronach, mimo że mamy tutaj czterocylindrowego diesla pod maską. Proszę bardzo. Z tyłu zderzak też wygląda inaczej. Polakierowany na biało. Tutaj ta część też jest polakierowana w czarnym połysku. Ciekawe też, że listwy nie są tutaj chromowane, a polakierowane po prostu na srebrno. No tak tutaj to zostało zrobione. Też srebrne są lusterka, więc jest spójność. No nie wiem jak to na nagraniu będzie widać, bo auto jest białe. Te elementy srebrne, grill, proszę, też jest srebrny. Cholernie dzisiaj świeci słońce i może nie będzie aż takiego kontrastu. Też muszę tutaj takiego zooma na twarz robić, bo zobaczcie, co się dzieje. Petrol cały spocony, kurczę. Spocił się ostatnio na próbie autostradowej X4M i nawet dzisiaj w Volvo XC60 z dwulitrowym dieselkiem pod maską. Felgi 19-calowe, rozmiar opon 235×55, polerowana wierzchnia warstwa, taka satynka, wnęki są polakierowane na czarno. Ogólnie tak mi się wydaje, że jeśli mamy do czynienia z Volvo w pakiecie R-Design, to jest ono troszkę sztywniejsze. No, tutaj mam na myśli zawieszenie. Kurczę, jest to kawał rodzinnego, fajnego samochodu. Zajrzyjmy do bagażnika. Tutaj emblemacik, proszę, D4 R-Design. Te literki też są chromowane. Bagażnik niby ma 483 litry i brzmi to, powiedzmy, tak o, a na żywo, na żywo ja bym w SUV-ach to w ogóle troszeczkę inaczej tak patrzył. Tutaj zawsze tą roletkę można wymontować, czy też złożyć, rozłożyć. W ogóle to jest podwójna chyba, nie jest to podwójna roletka, po prostu tutaj jest taka zasłonka. Możemy zawsze awaryjnie się załadować troszeczkę wyżej przecież. Jest wystarczający bagażnik. Jeszcze tutaj pod spodem, co my tutaj mamy, proszę bardzo, też jakaś przestrzeń. O, tutaj jakaś siatka widzę rozkładana. No i koła zapasowego chyba tutaj nie będzie, tam widzę daleko. Zestaw naprawczy, chociaż kurczę, jak tu zajrzymy. Aha, tu akumulator. Dobra, już nie będziemy tutaj maszyny rozbierać. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Ślicznie. Czy można powiedzieć, że drzwi nam się otwierają w jakimś aucie ostro? Nie, zobaczcie. To jest przestrzeń na koło i drzwi aż dochodzą nam tutaj. Tutaj jest uszczelka. Kawał drzwi, Volvo to bezpieczne samochody. Nie, ale tutaj bez ściemy, naprawdę bezpieczne maszyny. Proszę bardzo. Boczek drzwiowy. Tutaj jest miękko skórka. I tutaj jest miękko, proszę Państwa. Jest świetnie. No tutaj jedynie ta wnęka jest tutaj twarda, a od wewnętrznej strony miękka. Naprawdę mega boczek drzwiowy. I przestrzeń pasażerska z tyłu. Mamy tutaj półskórkę. Tutaj jest, proszę bardzo, ale te skóry Volvo to przyjemne w dotyku. Trochę jest perforowanej skóry, trochę gładkiej.
takie białe przeszycie alamówki i po środku Alcantara. Fajna konfiguracja, fajna kompilacja tego wszystkiego. Też ciekawie to wszystko jest zaprojektowane. Podłokietnik od razu zobaczmy. Aha, tu taki schoweczek. Tutaj na jakiś, nie wiem, telefon, długopisy. Tutaj jeszcze zagłówek wysuwany. Air Design to czarna podsufitka. Ogólnie wnętrze jest czarne z tymi białymi, takimi siwymi w zasadzie i chromowanymi elementami, czy tam właściwie chromowanymi, aluminiowymi. Nie dość, że Isofix, no to jeszcze, o, proszę, coś takiego i to po obu stronach świetnie. No i test dwumetrowca jak najbardziej zaliczony. No jak tutaj się tak na maksa wyprostuje, to lekko tak włoskami dosłownie, ale to kilka musiałbym sobie obciąć i było idealnie. Nawiewów tutaj po środku nie ma, ale znajdują się w słupku B. Charakterystyczne jest to dla Volvo. Też te słupki fajnie wyglądają, tak inaczej troszeczkę to jest tutaj jakiś kształt. Nawet dywaniki, proszę. Też ta lamóweczka, też tutaj skórka, fajna jakość. Drzwi z przodu. Przedni boczek drzwiowy jest taki sam jak z tyłu, jest cały mięciutki. Jeśli za to wszystko nawet szarpiemy, czy jedziemy po wertepach, nic tutaj w ogóle w środku się nie odzywa. Auto ma jakoś 130 000 kilometrów przebiegu. Fotele też Air Designowe, ostro zarysowane. To jaka, kurczę, taka podstawa na uda. Fotele są półelektryczne, ta akurat część jest manualna. Tutaj do góry, do dołu, regulacja elektryczna na lędźwia, kołyska i pochylenie manualnie. Zagłówki są stałe, tutaj też Air Design. Znaczy zagłówki stałe, nie ma możliwości ich regulacji. Tutaj widziałem, że w komentarzach często pojawiały się zarzuty co do Volvo, że to przecież jak to tak, że to niebezpieczne jest i tak dalej. Zaufajcie Volvo, jest ok. Odpalimy sobie samochód, auto odpala się w ten sposób. O, no przy odpaleniu troszeczkę może czuć, że jest to dieselek, ale jak już tak chodzi, naprawdę bardzo płynnie, milutko, tak miękko, miękki bolo. Perspektywa z oczu kierowcy. W Volvo czujemy się bardzo fajnie. Ten samochód nie jest jakiś taki popierniczony jak BMA. Kurczę, ja tą X4M Competition tak wspominam. Nie jest tak popierniczony jak BMA, ale miło jest tutaj, fajnie się tutaj czujemy. Ogólnie takie XC60 drugiej generacji jest najlepiej kupywanym samochodem marki Premium w Polsce. Tak jest, jest to maszyna Premium, która nawet na rynku jest już kilka lat, a wciąż sprzedaje się świetnie. No ciekawe jak to będzie, jak tutaj silników diesla pod maską nie znajdziemy. Fajnie to wszystko chodzi. Deska rozdzielcza miękka. Tutaj jest już twardo, teraz schoweczek, to jest miękko wykończony, tutaj książeczka od samochodu, schowek jest bardzo duży. Na środku ekran centralny, charakterystyczny dla Volvo pionowo albo dla Renault Talismana, ale ja wybieram akurat Volvo. Zaraz przejdziemy do systemu multimedialnego, tutaj takie oto dwie roletki, o tutaj nawet uchwyty na kubki, gałęcjusz. Proszę bardzo, tym odpalamy i gasimy i tutaj rollout trybów jazdy. Przyciskamy i trybów mamy tutaj, proszę, Eco jazda, Comfort, Dynamic i Off-Road. Jest to bardzo ciekawe, bo mamy do czynienia z wersją z napędem na przód, także taką średnio off-roadową. Ale tu chyba bardziej chodzi o to, że jakaś nierówna droga, jakieś krawężniki czy coś takiego, no tak się nie musimy pilnować strasznie. Ten schowek też jest miękko wykończony tutaj, elegancko. Podłokietnik, czy jest regulowany? Nie jest regulowany, ale jest dość wysoko, tak jak w BM-ie mniej więcej. Generalnie ten tunel środkowy jest poprowadzony wysoko, wchodzi nam on pod deskę rozdzielczą, no i tutaj fizyczne przyciski, obsługa radia, zmiana otworów, podgrzewanie szyb. Przednia szyba jest tutaj podgrzewana, widać tutaj włókna, nie wiem jak na nagraniu, ale na żywo widać. System multimedialny, no to co, może zaczniemy sobie od klimatyzacji, no to proszę. O, tutaj temperaturkę tak sobie wybieramy, albo po prostu plus, minus, jest ok. Ej, no nowoczesny samochód. Regulacja postojowa, czy jest tutaj ogrzewanie postojowe? Ciekawe. Możecie napisać w komentarzu, jeśli oczywiście ogarniacie takie wolwiacze. No i tutaj taki główny ekran, pyk, nawigacja, przeboje. Audio jest tutaj
standardowe z tego co widzę, ale jak się je wyreguluje, to dla mnie wystarczające. Jak ja nie jestem audiofilem, wystarczające jest. Telefonik, status pojazdu, ustawienia, my car. Tutaj od razu też można sobie pozmieniać, jakie mają być liczniki, czy minimalistyczne, sportowe, takie czerwone, czy ja tutaj ustawiłem akurat z taką niby chromowaną obwódką, ale o licznikach za chwilkę. I co? Tutaj jeszcze z boku proszę, możecie sobie spauzować, jakie tutaj są systemy. No wiadomo, czujniki parkowania, czujnik martwego pola, auto ma tutaj półautonomiczną jazdę, działa to bardzo fajnie, tak nie narzuca się strasznie, ale wyraźnie trzyma nam kierownicę i auto w pasie. Proszę Państwa, tempomat też jest tutaj aktywny, ale możemy sobie wrzucić tą ikonkę i po prostu mamy normalny tempomat. Możemy sobie wybierać, czy chcemy normalny tempomat, czy aktywny tempomat. Jest to bardzo rzadkie w nowoczesnych samochodach. Jest tutaj system antykolizyjny oczywiście. I jeszcze w tą stronę, proszę bardzo, tutaj kolejne takie menu. Android Auto, Apple CarPlay, jest tutaj też Spotify, kierownica. Proszę bardzo, bez podcięcia, ale też taka usportowiona. Bicepsiki, perforowana skóra, gładka skóra, szare wstawki. Troszeczkę chromu i tutaj takie plastikowe raczej, ale wyglądające trochę jak szkło wstaweczki, przyciski. O, tak one chodzą. Akurat tutaj wybiera się na przykład, czy ma być speed limiter, tempomat. Czekajcie. Ja to wyłączę. O, i teraz jest już inaczej. Speed limit, adaptive cruise control, czyli aktywny tempomat i Pilot Assist. Liczniki wyglądają właściwie tak dość tradycyjnie. Po środku mapa, możemy sobie też jakieś ustawić, żeby były utwory albo nic nie było. Zależnie od trybów nam się one zmieniają. Teraz jest tryb Eco, teraz tryb Comfort z obrotomierzem, Dynamic i Offroad. I to jeszcze po tej stronie przyciski. No to radyjko głośniej, ciszej. Tutaj zmieniamy sobie to menu. Lecimy media, telefon, nawigacja, podróż, auto bardzo mało pali i chyba wszystko tutaj jest jasne. Możemy gasić i zajrzymy jeszcze pod maskę. A to mamy tutaj LEDowe. Gdy odpalimy postojówki, no mamy te młoty takie charakterystyczne dla Volvo. Chyba one nie są wycinające, aczkolwiek skręcające. Tutaj z dołu doświetlanie. Też te elementy tutaj są polakierowane w połysku. Tutaj akurat jest fejkowy taki wlocik. Tu po środku prawdziwy, tutaj prawdziwy, 2-litrowy turbo dieselek. Parametry raczej takie standardowe, bo 190 koni mechanicznych, 400 Nm. Ale tutaj mocowanie. Ciekawie akurat ono wygląda tak bezczelnie dosyć. Większość rzeczy jest tutaj po prostu zabudowana. Boże święty. Taki normalny 2-litrowy dieselek do śmigania na co dzień. Skonfigurowany jest on tutaj z napędem naprzód oraz 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów. Bodajże jest tutaj iSyn, nie ZF8HP. No jeśli tu jest ZF8HP, możecie napisać w komentarzu. Jeśli iSyn, to po prostu... Jeśli iSyn, pozdrówcie mieszkańców Szmylna. Auto ma niecałe 4,7 metra długości. Szczerze mówiąc, myślałem, że jest większe, ale to taki spoko już wymiar, ale fajnie, że jest obszerne. Masa tego samochodu w takiej konfiguracji to 1780 kg. I jeśli mowa o osiągach, przyspieszenie do pierwszej setki wynosi tutaj 8,4 sekundy. A prędkość maksymalna to 205 km na godzinę. To co? Możemy przenieść się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Ja siadam za kierownicę, a Wy w tym czasie zobaczcie, jakie tutaj jest wyciszenie. Nie ma tutaj szyb akustycznych, a soundchecku wiadomo, nie będziemy tutaj musieli robić. No dobra, to palimy maszynę i cyk. No na razie sobie pojedziemy z włączoną klimatyzacją, sobie D i wykasujemy może zużycie paliwa. Oczywiście tutaj zużycie paliwa będzie troszeczkę większe na próbie autostradowej, ale taka jazda 110-140 km na godzinę, tak do 7,5 litra myślę, że powinniśmy się wyrobić. Jeśli jedziemy poniżej setki, no to nawet poniżej 6 litrów. No tutaj będzie zużycie paliwa, proszę. Jaki mamy tutaj tryb? Domyślnie z tego co widzę, auto odpala się w trybie
komfort. Tryb Eco, no to mamy tutaj też żeglowanie skrzyni biegów. Dobra, damy sobie Dynamic. Wysokie osiągi. Od razu czułość tego wszystkiego się tutaj zmienia. No tak jak mówiłem, jak na razie z klimatyzacją. No i mielenie. No, do setki może nie wyszedł deklarowany wynik, ale też mieloneczka, jako iż to jest przedni napęd, ale też nie potrafię tutaj do końca wyłączyć tak kontroli trakcji w 100% i nie wiem nawet, czy jest to możliwe. Jeszcze tutaj muszę lusterka sobie lekko skorygować, ale tak szczerze te 0-100, czy to 9 czy 8,5 sekundy, tak jak mówiłem, nie jest to jakiś demon prędkości nie wiadomo jaki, ale tak jest, tutaj pojawił się komentarz, że przecież nie da się takim autem jechać. Chłopie, autem, które ma 9 do setki, nie da się jechać. Do codziennego użytku jak najbardziej. O to tutaj chodzi. Ciekawe, też mi się wydaje, że chyba jeszcze tutaj nawet nie ma systemu start-stop. Możliwe by to było? Czekajcie. Zobaczymy. Nie tutaj. Nie, no jest. Aha, bo ja ciągle na wyłączonym. No i dobra, może być. Jeśli chodzi o wiaterek, tak delikatnie w plecki będzie, ale ogólnie tutaj widzę, część turbin wiatrowych jest wyłączona w ogóle. Ściągnąłem kamerę, bo kontrola, żeby tutaj nie było przypału. Volvo nie jest przypałowym samochodem. Nie będziemy mieli kontroli. Nie w tym odcinku. Więc co, takie Volvo mi się wydaje, że jest takim nie szablonowym samochodem, mi się wydaje. Czekajcie, klimatyzację tutaj wyłączymy, 100-200. Dobra, czekajcie, za dużo rzeczy tutaj na raz. No kurde. O, zeruj. Nie, to i tak nie będzie 100-200. 190 do drugiego wiaduktu i tutaj już ostro pod górę, prawie przy 200 km na godzinę. Czyżby Volvo pokazywało 20 litrów maksymalnie zużycie paliwa? No, ale to tylko przy takim depnięciu, ale gdy jest takie odpuszczanie czy coś takiego, no to już będzie delikatniej. A tryb? Jest tryb Dynamic, ok. No i tutaj ruch, to nie poszalejemy. No, na czym to ja skończyłem? Takie Volvo wydaje mi się trochę nieszablonowe. Fajnym tutaj konkurentem byłby, myślę, Jaguar F-Pace. Właśnie z 2-litrowym dieselkiem. Osiągi, jak się orientuję, są tam też podobne, takie daily, ale te jaguarowskie Ingenium Diesla, ja słyszałem o nich same złe rzeczy. Możecie napisać w komentarzu, co wy słyszeliście. Będziemy tu się powoli tak napędzać. W sumie chyba możemy. Ale nie cisnę do dechy. Boże, 2 ręce na kierownicy. Petrolhead. Jejku. O, te 205 km na godzinę. Już 200. No to tutaj pękną nawet na równej drodze, myślę. Nie trzeba tutaj, widzę, kręcić wysoko tego wolwiaczka, żeby on nam się tak konkretniej bujnął. No taka równa droga, nawet lekko pod górkę, ale tutaj jakaś chyba Fabia przed nami jedzie. No już 203 km na godzinę. Zjedziemy na prawe. Z Fabia czy Octavia? Ale tak ciężko ma, widzę. Chociaż może jak Skoda. To se jedzie po prostu na tempomacie. Cholera, proszę Państwa, ale dzisiaj mamy ruch straszny. Średnie zużycie paliwa 13,3 litra. Nie, Skoda sobie na tempomacie aktywnym, z tego co widzę, jedzie. Taką bezpieczną odległość dość utrzymuje. No, wszyscy tutaj sobie w kulki lecą. 110, taka tutaj przelotowa. A za chwilę, kurczę, odcinek specjalny i taka prędkość. Ej, 190 koni, taki kawał klocka, 1,9 tony. Nawet spoko się ta Volvina buja. 205, no to tutaj
Jak widzieliście, na równym jest osiągalne nawet. A tutaj jeszcze z górki to będzie wiadomo więcej. Ciekawe ile. O nie! Ale numer 212 km, 213 i kagańczyk, proszę Państwa, i kagańczyk. Ciekawe, 205 wpisane, ale 213 jest kaganiec. No, nie no, jak tak, to ja bardzo przepraszam, wcześniej mówiłem, że tutaj nie ma kagańczyka, a jednak jest, tylko nie na 180 km na godzinę, ale na takie 213, kurczę, do codziennego śmigania 213. Średnie zużycie paliwa 12,8 litra. Czy zrobimy sobie tutaj chociaż soundcheck? Myślę, że zrobimy. Patrzcie, jeszcze nawet na klimatyzacji włączonej jechałem, ale to nic, i tak by nas tutaj zatrzymało. Jeszcze sprawdzimy sobie prędkości obrotowe tylko. O, tryb dynamic, kurczę, pieczone. No i dzida. To jest naprawdę tak, jakby się kłaść, może tak lekko szybciej kłaść na poduszkę i taki dźwięk, taki, nie wiem jak to, kurczę, nawet opisać się, no. Ale to nie jest jakiś taki dźwięk klekotania czy czegoś takiego, raczej mięciutko, tak jak poduszka mięciutko. Damy sobie tryb komfort, nie eko, bo wtedy nam się tutaj pojawi taki wielki ekonomizer, a potrzebujemy prędkości obrotowe teraz sprawdzić sobie. To może najpierw przy 140 km na godzinę ciśniemy sobie tempomacik. Najwyższy bieg, jest najwyższy bieg, są manetki, można sobie dobijać. To jest 2152 obroty. 120. Dobra, tym sobie zwolnimy. Nie no, tylko wyprzedzę ciężarówkę. Kurde, ruch jest dzisiaj jak cholera, szczególnie po polskiej stronie to w ogóle korki są. 120 km na godzinę, niech tu się przyjrzę dokładnie. 1736 i stówka. Średnie zużycie paliwa już nam spadło do 12,2 litra. I teraz mamy 1506. No i dobra, co? Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa wam się niesamowicie podobały. Próba autostradowa jak najbardziej zaliczona, już nie będziemy tutaj Wolwiny mierzyć 100-200 i męczyć. A już te 80 euro mandat za włączenie klimatyzacji na próbie autostradowej. Przejmę na klat. Trudno. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku, kolejnym filmie. Na razie. Trzymajcie się.